ci Illuminati, reptiliani, nie wiadomo co. Tak? Że mamy tendencję do osądzania wszystkiego. Z czym ci się kojarzy dziecko? Źle chodzi, źle je, brudzi się, narzeka, płacze. Tak? I uważamy, że to inni są głupi i To nie znajdziecie innego sposobu, bo to jest jedyny sposób. być zaakceptowani przez innych, dlatego nie wychodzimy poza ramy. Ten umysł jak się przyczepi do czegoś, że o tu jest mi trudno, tego nie lubię, to mi nie daje spełnienia, to nie jest fajne, to drążymy tam. Drążymy. My już dziećmi nie jesteśmy, napisała Natalia. Tak, bo ktoś wcześniej napisał, że ukochać wewnętrznie dziecko. Tak, kochani, jasne, jest koncepcja wewnętrznego dziecka, ona jest powszechna w psychologii, tam w różnych takich terapiach. Patrzcie na siebie jak na kompletnego człowieka. Naprawdę, to jest moja taka prośba, okej? Zerknijcie choć raz. Tak posiedźcie ze sobą, popatrzcie na siebie jak na kompletnego człowieka, a nie jak dziecko. Wewnętrzne dziecko. Słuchajcie, dziecko jest fajne, bo jest radosne, spontaniczne, żyje tu i teraz, jest naturalne i to są fajne cechy, ale tak świadomie pomyśl, z czym ci się kojarzy dziecko? Z bezradnością, tak? Nie radzi sobie, źle chodzi, źle je, brudzi się, narzeka, płacze, tak? I to jest twoje przekonanie na temat dzieci również. Więc nie jesteś dzieckiem, jesteś kompletną istotą i w ten sposób na siebie patrz. Okay? Taka moja wskazówka, moja prośba. Czyli jesteś wszystkim. Tak, żeby zobaczyć sobie jesteś właśnie... i dzieckiem, i dorosłym i tak naprawdę nie potrzebujesz się naprawiać, potrzebujesz zrozumieć, kim jesteś, bo jak zrozumiesz, kim jesteś, to wiesz, że nie musisz nic robić. Nie musisz się leczyć, nie musisz się retraumatyzować, nie musisz robić regresingów, nie musisz się cofać. To jest kwestia świadomości, kwestia zrozumienia. Aczkolwiek będzie ciężej to zrozumieć, jeżeli, jak wspomniałem na początku, 95% naszych przekonań z reguły jest, ile jest negatywnych? No mówi się, że około 70. Jest negatywnych i one kierują naszym życiem, bo pamiętajcie, że ta rzeczywistość nie jest niczym innym jak filmem, który my wyświetlamy, a przepuszczamy to przez filtry, czyli to, co widzicie, to, co ostatnio miałem, do mnie przyszło, co mi się bardzo to podoba, co gdzieś tam brałem udział w jakiejś dyskusji i była kwestia tego, że jaki jest świat, że jeden mówił, że jest taki, druga osoba mówiła, że jest świat taki, trzecia mówiła, że jest taki świat. Podaj przykłady. No, niebezpieczny? Że świat jest niebezpieczny, a inna osoba powie, że na przykład, że świat jest przecież piękny i tak dalej, ale ostatecznie to, co do mnie wtedy przyszło, to, że świat jest żaden. Wydaje mi się, że określenie żaden jest najbardziej adekwatny, bo świat nie ma, jest taki, można powiedzieć, on jest taką czystą kartką, ekranem. On dokładnie jest ekranem jak w kinie. Jak patrzymy na ekran, kiedy ten film jest wyświetlany, no to widzimy ekran, tylko i tam nic się absolutnie nie dzieje. Dopóki, kiedy zacznie rzutnik pracować i zacznie wyświetlać film na tym ekranie, to dopiero zaczyna się akcja cała. I my tak dokładnie robimy. Tym naszym rzutnikiem jest właśnie to, co my wysyłamy. Czyli wysyłamy to, co wiemy, to, co przepuszczamy przez nasze zmysły. Dlatego jeżeli przepuszczamy wszystko przez filtr umysłu, gdzie 95% to jest to, co się działo w przeszłości, to, co te nasze nawyki, przekonania i tak dalej, z czego 70% jest negatywnych, no to jaki ten obraz może być? On będzie zawsze taki, jakie są te nasze filtry. Więc albo zdejmujemy z siebie te filtry i zmieniamy te filtry poprzez zmianę tych filtrów, poprzez obieranie się z tych filtrów, zdejmowanie ich z siebie, ten obraz będzie mógł być coraz bardziej czysty, przejrzysty, coraz bardziej świetlisty. To jest jedna z opcji, można powiedzieć. Jedna z dróg, w sumie tak naprawdę chyba, no nieważne, czy skuteczna, czy najskuteczniejsza, czy nie najskuteczniejsza, dla każdego będzie inna. Dróg jest ogólnie do osiągnięcia różnych rezultatów jest wiele. Do was należy wybrać tą, która dla was będzie po prostu najszybsza i najskuteczniejsza. A kolejną rzeczą jest, kiedy przestajemy myśleć, co nie jest to możliwe, ale ograniczamy myślenie kątem czucia.
Czyli to jest przejście z głowy do tej przestrzeni serca, która i tak dużo więcej wie i szybciej reaguje. Pamiętajcie, badania mówią, że serce reaguje 10 sekund wcześniej, zanim jakakolwiek rzecz się wydarzy. Były badania, wyświetlano na monitorach różne traumatyczne rzeczy, różne obrazki i serce reagowało 10 sekund wcześniej, zanim dany obrazek się pojawił. Więc jeżeli my będziemy częściej komunikować się ze światem z przestrzeni serca, czyli z przestrzeni naszej intuicji, inaczej mówiąc, z przestrzeni tego naszego wyższego ja, jakkolwiek to nazwiemy, bo tutaj nie ma filtrów, tutaj jest jak jest po prostu, tu jest ta czysta informacja, tu mamy ten dostęp właśnie do tego uniwersalnego umysłu, jakby to można powiedzieć, do tej bazy danych mamy dostęp i nie przepuszczamy to za chwilę przez filtry umysłu, co z reguły robimy, bo pamiętajcie, pierwsze zawsze uczucie to jest intuicja, a wszystko, co za tym idzie, to już się nam włączają różne schematy, odpalają nam się różne rzeczy i przepuszczamy wszystko przez komputer, przez ten dysk twardy, a w tym dysku twardym są zapisane informacje i umysł kategoryzuje, widzę taką sytuację, więc albo wybieram, albo walczę z tą sytuacją, albo uciekam, albo ona jest dla mnie neutralna i on tak sobie skacze między jedną a drugą cały czas. W przestrzeni serca tego problemu nie ma. A propos odczuwania, to co Paweł powiedział, to jeszcze chcę tutaj dodać, że jeżeli dzisiaj gdzieś tam mówicie albo szukacie tego wewnętrznego dziecka, tak, i chcecie pracować z tym wewnętrznym dzieckiem, bo to jest kolejna etykietka, tak, dziecko. Macie naprawdę szereg skojarzeń, jeżeli chodzi o różne dzieci i to wewnętrzne dziecko wtedy też ono tak wygląda w was, nie? Dobra, nie warto kiedy indziej, ale patrzcie na siebie pod kątem uczuć. Okay? Zamiast nazywać coś wewnętrznym dzieckiem, to spróbujcie nazwać pod kątem uczuć, możliwości i umiejętności. Tak? Czyli co jest we mnie? Nieograniczona moc, nieograniczony potencjał, zdolność do robienia tego, zdolność do odczuwania tego i tak dalej, i tak dalej. Więc spróbuj określić siebie albo określić swoje wnętrze poprzez uczucia, poprzez umiejętności, poprzez swój potencjał, tak żeby mieć pełen obraz tego, co tam w środku naprawdę siedzi. I kiedy przychodzi do was jakiś strach, przychodzi do was jakiś lęk, niepokój, to zawsze można to zweryfikować z tą prawdą, która jest w nas, tak? Czyli zaraz. Boję się tego, boję się o przyszłość, boję się o pieniądze, boję się o moje dzieci, ale co jest we mnie? Jakie umiejętności, jakie zdolności, jaki potencjał jest we mnie? I mając świadomość tego, co jest we mnie, czy ten niepokój, ten strach ma rację bytu w tym momencie, że ja wiem, że jestem nieograniczonym potencjałem, że ja wiem, że jestem w stanie połączyć się z każdą umiejętnością, jaką tylko wybiorę, że jestem w stanie doświadczyć mojego geniuszu, że jestem w stanie doświadczyć absolutnej mocy, która transformuje każdą sytuację, to czy ma sens się w tym momencie zastanawiać nad tym, co będzie za tydzień z moimi pieniędzmi, skoro ja wiem, że ja dzisiaj mam moc, która jest w stanie stworzyć wszystko. Prawda? Więc to jest też taki jeden z pierwszych elementów, żeby zweryfikować, co ja wiem o sobie, co jest we mnie, do czego mam dostęp, a co tworzy mój umysł, tak? W postaci lęku, strachu, niepokoju. Traktujcie się jako genialnych kreatorów tak naprawdę, bo to robicie. To robicie. W każdej sekundzie waszego życia tworzycie cały świat, tak naprawdę, który widzicie, który jest. To, że teraz oglądacie, to jest wasza kreacja. To, że macie pieniądze, to jest wasza kreacja. To, że nie macie pieniędzy, jest wasza kreacja. To, że macie zdrowie, jest waszą kreacją i to, że nie macie zdrowia, jest waszą kreacją. Wszystko jest waszą kreacją. Tak. Naszym wyborem, świadomym wyborem, przez który teraz przechodzimy. Więc kolejna taka rzecz, jak się czegoś boicie, to odpuśćcie sobie takie biczowanie siebie, tak, że a dlaczego, a ja to zawsze, albo to nigdy nie wychodzi, a ja to zawsze muszę w jakieś tarapaty wpaść, albo ten rząd beznadziejny, albo ci Illuminati, jacyś tam reptiliani, nie wiadomo co, tak, no już nie biczujcie się takimi tekstami, bo
sami zaplanowaliście, że tutaj przyjdziecie, że tego doświadczycie, więc dajcie sobie taką łagodność, takie przyzwolenie na to, że okej, w tym momencie jest jak jest, ale nie zapominam, jaki jest mój potencjał. Tak? I ten potencjał może się tylko wtedy uaktywnić, wtedy, kiedy zachowamy pewnego rodzaju spokój. Absolutny spokój takiego rodzaju. Absolutny spokój. I tak jak ktoś tu wspomniał wcześniej, właśnie to jest ta akceptacja, że, bo my mamy tendencję znaczy to jest naturalne, to też nie jest to złe, bo złe jest osądem, a właśnie będę mówił o osądzie, że mamy tendencję do osądzania wszystkiego jako dobre albo jako niedobre, bo to jest wszystko ostatecznie osąd, bo rzeczy po prostu są i my nadajemy im znaczenie, my je osądzamy jako dobre, bo osąd może być też dobrego, nie musi być złego, albo jako złe. Jak mamy dużo pieniędzy, to uważamy, że to jest dobre, a jak nie mamy pieniędzy, na przykład, to uważamy to jako złe. A gdy zaakceptujemy zarówno jedną, jak i drugą sytuację, wtedy nie nadajemy jej znaczenia. Nie ma to dla nas, nie nadajemy ciężkości temu i wtedy mamy możliwość otrzymać wszystko to, co dla nas jest dostępne, bo wszystko dla nas jest dostępne, tylko jedyną osobą, która oczywiście wiecie o tym, albo większość z was o tym wie, a jak ktoś nie wie, to właśnie się teraz dowie, że jedyną osobą, która stoi naprzeciwko temu wszystkiemu, kto nie pozwala wam otrzymać tego wszystkiego, co jest, jesteście wy sami i wasze właśnie przekonania, które macie, że na przykład nie zasługujecie, jesteście niewarci tego, żeby mieć, że inni, albo że trzeba ciężko pracować, albo że innym to się udało, że inni mieli łatwiej i tak dalej, i tak dalej. To zawsze jesteście wy. I ten świat na zewnątrz zawsze nam też pokazuje, w którym miejscu będziecie, w sensie, w którym miejscu jesteście teraz. Jeżeli macie naokoło siebie osoby, które są wredne, niedobre dla was i tak dalej, to zastanówcie się, dlaczego tak jest. Co za tym stoi, co jest z was takiego, co takie osoby przyciąga do swojego życia. Przede wszystkim, co to ma wam pokazać. Co to ma wam pokazać? Co możecie z tego się nauczyć? Czego możecie się z tego nauczyć? I to, co często powtarzamy też, że ci najlepsi nauczyciele, no to są zawsze to są te osoby, które są najbliżej nas. To są nasi rodzice, dzieci, partnerzy, przyjaciele. Najbliższe grono jest naszymi najlepszymi nauczycielami zawsze. I tą naukę mamy całkowicie za darmo. Pewnie dlatego nie lubimy tak z niej korzystać. I uważamy, że to inni są głupi i oni nie... Ja przecież znam swoją wartość, a jeżeli ktoś mówi, że jestem niewarta, to ja się obrażam. I ta osoba jest głupia. No. Tutaj Małgosia się podzieliła, tak, że z pieniędzmi, ze zdrowiem jest łatwo, ale gdzieś tam w obszarze takich relacji czuję się samotna. Dzięki, że się tym podzieliłaś. No właśnie, każdy z nas ma wspierające przekonania, tak? I tam, gdzie mamy wspierające przekonania, jest nam łatwo i każdy z nas ma ograniczające przekonania. Tam, gdzie są ograniczające, no jesteśmy ograniczeni, jest nam trudno. Więc skupcie się na tym, co jest fajne. Skupcie się na tym, gdzie czerpiecie przyjemność, bo ja wiem, jak to jest, nie? Ten umysł, jak się przyczepi do czegoś, że tu jest mi trudno, tego nie lubię, to mi nie daje spełnienia, to nie jest fajne, to drążymy tam. I drążymy, zamiast spojrzeć na to, co już jest super. Dlaczego wszyscy naokoło każą robić wdzięcznik? Żeby przekierować swoją uwagę. Nie gdzie jest do dupy, ale gdzie jest fajnie. Bo im częściej będziesz tam, gdzie jest fajnie, tym będzie się to bardziej rozlewać na inne obszary. Tak? To jest powód, dla którego każdy mówi pisz wdzięcznik. Kolejny etap pisania wdzięcznika jest ten moment, ta faza, kiedy jesteś w stanie przestać pisać, bo już po prostu stajesz się wdzięcznością i cokolwiek się wydarza na twojej drodze, jesteś absolutnie wdzięczny za wszystko. Za to, że się noga złamała, za to, że mandat za złe parkowanie się pojawił, za to, że się autobus spóźnił, albo my się spóźniliśmy na autobus i tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu wszechogarniająca wdzięczność za wszystko. I tego wam życzę. To jest też faza, kiedy absolutnie już nie ma strachu. Tak? Ale trzeba tam świadomie dojść. Zaczynając od tych kilku rzeczy, o których powiedzieliśmy dzisiaj. Po pierwsze, skupiać się na tym, co jest dobre i fajne. Po drugie, zauważyć,
zadać sobie pytanie, jaki jest we mnie potencjał, jakie są moje umiejętności, talenty, prezenty od wszechświata, do czego mam dostęp i zweryfikować to z tym, o co martwi się mój umysł, tak? Powiem jeszcze raz, jeżeli ja mam dostęp do całego geniuszu, całego wszechświata, jeżeli mam dostęp do każdej umiejętności, której zapragnę, mogę ją włączyć, to jak to się ma do tego, że się martwię o to, czy za miesiąc dostanę wypłatę? Nie? Ja wiem, że ta wypłata jest taka mocno paraliżująca, bo od niej zależy to, czy spłacimy kredyt, nakarmimy dzieci i tak dalej, ale uwierzcie mi, jak to puścicie, to dzieje się magia. I kredytu nie ma, dzieci są szczęśliwe, a my mamy wszystko, czego potrzebujemy. Tak to działa. Jeżeli chcecie znaleźć inny sposób, żeby zrobić to samo, tak, to nie znajdziecie innego sposobu, bo to jest jedyny sposób. Wszechświat to jest wasze lustro, wasza rzeczywistość to jest wasze lustro i lustro pokazuje tylko to, co jest w środku, tak? Czyli jakie mamy myśli, jakie mamy uczucia. Tak, Agnieszka napisała, energia podąża za uwagą, dokładnie. Więc skierowujcie swoją uwagę tam, gdzie warto. Ale kwestia tego, że to realizowanie potrzeb innych, czyli że jesteśmy tacy, bo tak wypada, albo staramy się być zaakceptowani przez innych, dlatego nie wychodzimy poza ramy, staramy się być mili i uprzejmi, nawet jeżeli ktoś nam wchodzi na głowę, no żeby nie poczuć się odrzuconym i tak dalej, no to właśnie wszystko to z tego się bierze, z tego poczucia braku pewnych rzeczy w naszym życiu. A gdybyśmy mieli tą świadomość tej kompletności i że nie jesteśmy w stanie nikomu w żaden sposób zaszkodzić naszym zachowaniem, bo nasze zachowanie to jest po prostu nasze zachowanie. I zachowujemy się tak, jak czujemy i tak, jak chcemy się zachowywać, a nie tak, jak chcą inni ludzie, to wtedy zobaczycie, że nagle przestanie komukolwiek to przeszkadzać, to co my wybieramy. Kiedy w nas nie będzie tego lęku i obawy, bo ten nasz lęk i obawa generuje to, że inni się tak zachowują, jak się zachowują najczęściej. Więc kiedy w nas nie będzie tego lęku przed odrzuceniem, przed wyborem tego, co dla nas jest najlepsze, a niekoniecznie w danym momencie dla innych, bo my często wybieramy właśnie te ścieżki po to, żeby czuć się zaakceptowanym, czuć się dobrze, czuć się bezpiecznie. A kiedy zaczniemy wybierać tak prawdziwie dla siebie, to nagle okaże się, że jednak wszyscy to akceptują, bo ostatecznie ten świat zewnętrzny zawsze odzwierciedli to, co macie w środku. Zawsze. I dlatego świat jest żaden. Świat jest taki, jakim wy myślicie, że jest. Jakim wy myślicie, że on powinien być. A to, co myślicie, że powinien być, wychodzi z waszego umysłu, nie z waszego prawdziwego ja. Bo wasze prawdziwe ja, to wasze prawdziwe wyższe ja zawsze wie, co jest dla was najlepsze. I wie, która droga jest dla was najlepsza. I kiedy nauczycie się akceptować rzeczy takimi, jakimi są, kiedy zaczniecie i nauczycie się słuchać głosu intuicji, kiedy bardziej się osadzicie w sobie i trochę zamiast tak pędzić, zamiast pędzić, to zatrzymacie się, zaczniecie to życie bardziej obserwować, doświadczać, być tym doświadczeniem, być tym swoim życiem, a nie tylko przeżywać go, tylko być w tym życiu swoim. Wtedy zaczną dziać się cuda. To Żanka pisze, to czego się boisz, to już się wydarzyło. Dokładnie. Uchwyć ten koncept. Już się wydarzyło. Te rzeczy, których się boicie, ten iluzoryczny lęk, to czego się wstydzicie, od czego uciekacie. Uciekacie od tego, ale to się już wydarzyło, a wy nie chcecie, żeby to się wydarzyło ponownie, a to już się wydarzyło, nie ma czego uciekać. Nie ma się czego bać. To już się wydarzyło, przeżyliście to już. Już nie musicie ponownie tego przeżywać, bo już to się wydarzyło. Kochani, jeżeli przyjdzie kiedykolwiek do was jakieś poczucie strachu albo nieuzasadnionego lęku, zweryfikujcie to z tą swoją prawdą o sobie. Okay? Kim tak naprawdę jesteście, co tak naprawdę możecie. Dobra? I w większości przypadków, w większości osób to będzie totalna kapitulacja tego strachu, no bo jakby już nie będzie z czym rozmawiać. Także tego wam życzymy. Będziemy już kończyć. Napiszcie jeszcze, co zabieracie dzisiaj ze sobą, jakie jedno zdanie, jeden wyraz, co zapamiętaliście, co z wami zarezonowało,
co zabieracie ze sobą, żeby was kiełkowało, tak? Traktujcie wszystko jak takie nasionka, które wprowadzone do swojego ciała, do swojego umysłu zaczynają dla was się rozwijać, rosnąć, rozkwitać. Także jedno słowo albo jedno zdanie, które zapamiętaliście, które chcecie ze sobą zabrać, które ze sobą zabieracie. Napiszcie w komentarzu. Taka nasza tradycja już po każdym live'ie. To też jest. Dzięki za dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Pa! Pa.